Dzień dobry. Wirus, wirusy. Te słowa niemal automatycznie kojarzą się nam z zagrożeniem, z chorobami, z epidemiami. Ale czy wirusy to rzeczywiście tylko i wyłącznie nasi wrogowie, czy może też sprzymierzeńcy? Co jeśli powiem, że są częścią naszego organizmu? Co jeśli powiem, że bez nich nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj? Co jeśli powiem, że część chorób wirusowych możemy leczyć, a co więcej, wirusy potrafimy wykorzystywać w leczeniu bardzo groźnych chorób? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Wirusy to jedne z najbardziej zagadkowych i fascynujących bytów w przyrodzie. Są na granicy materii ożywionej i nieożywionej. Są cząsteczkami, które mogą się replikować, ale tylko i wyłącznie przy użyciu aparatu biochemicznego komórki, którą zakażą. Można więc powiedzieć, że są obligatoryjnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Sam wirus nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Aby móc namnażać się, potrzebuje zakazić komórkę, wejść do komórki, która posiada w pełni wyspecjalizowany aparat do syntezy białek. Warto też przyjrzeć się, jak wirusy są zbudowane. Oczywiście, w zależności od gatunku, ta budowa będzie się różnić, jednak ogólny plan budowy pozostaje mniej więcej taki sam. Spójrzmy zatem, jak wygląda wirus. Tu powinienem jeszcze powiedzieć, że słowo wirus oznacza tak naprawdę całą populację wirusów. Natomiast virion to jest pojedyncza cząsteczka wirusu. No dobrze, spójrzmy zatem, jak wygląda schemat budowy. Pierwszy schemat budowy to tak zwany virion bezosłonkowy. Składa się on z materiału genetycznego, czyli z genomu wirusa, którym może być DNA lub RNA, czyli odpowiednio kwas dezoksyrybonukleinowy lub rybonukleinowy, oraz ze specjalnego kapsydu zbudowanego najczęściej z białek, który zamyka w swoim środku właśnie tą informację genetyczną wirusa. Czasem są tam jeszcze dodatkowe enzymy, które wspomagają procesy replikacyjne materiału genetycznego. Drugim schematem budowy jest tak zwany virion osłonkowy. On zawiera poprzednio wspomniane przeze mnie elementy, czyli genom oraz kapsyd, ale dodatkowo zawiera również specjalną osłonkę lipidową, która dodatkowo ma jeszcze na swojej powierzchni specjalne białka powierzchniowe, czasami nazywamy je kolcami, za pomocą których może łączyć się z komórką, którą wirus aktualnie chce zaatakować. Wreszcie trzeci schemat budowy to schemat budowy bakteriofagów. Najbardziej złożony schemat budowy, który składa się również z kapsydu, wewnątrz którego znajduje się materiał genetyczny, czyli genom, ale dodatkowo znajduje się również specjalny ogonek ze specjalnym aparatem, za pomocą którego wirus może przyczepić się do powierzchni komórki bakteryjnej, ustabilizować swoją pozycję, a następnie wstrzyknąć genom do wnętrza bakterii. To są takie trzy podstawowe schematy budowy wirusów. Oczywiście ich kształty, skład białek, czasami różnych enzymów różnią się czasem w sposób znaczny, ale generalny schemat budowy pozostaje taki, jak przedstawiłem. A jak wygląda cykl życiowy wirusa? O ile mówienie o cyklu życiowym w stosunku do cząsteczki, która jest z pogranicza świata materii ożywionej i nieożywionej, ma sens, ale dla uproszczenia będziemy w ten sposób o tym mówić. Zatem jak wygląda cykl życiowy wirusa? Może zaczniemy od momentu, w którym pojawia się pojedyncza cząsteczka wirusa, zatem virion. Z reguły jest to oczywiście znacznie większa ilość cząsteczek wirusowych, ale tutaj dla przykładu i dla ułatwienia będziemy mówić o pojedynczej cząsteczce na samym początku. Zatem pojedyncza cząsteczka, czyli virion, musi przyłączyć się za pomocą białek na swojej powierzchni do odpowiadającym im białek na powierzchni komórki atakowanej.
I jeśli te białka nie będą ze sobą w jakikolwiek sposób kompatybilne, nie będą się ze sobą wiązały, to wirus nie będzie w stanie zakazić danej komórki. Ale jeśli na powierzchni danej komórki znajdzie się odpowiednie białko, które zostanie rozpoznane przez virion, to virion dzięki niemu będzie mógł wniknąć do wnętrza komórki. Co dalej się dzieje? Jeśli jest to wirus DNA, czyli zawierający kwas dezoksyrybonukleinowy, to najczęściej dochodzi do integracji tego DNA z DNA atakowanej komórki. W tym momencie wirus przejmuje kontrolę nad replikacją swoich genów i zaczyna syntetyzować za pomocą enzymów, które były zakodowane w materiale genetycznym, swoje potomne kopie, a ściślej rzecz biorąc, potomne kopie swojego DNA. Następnie syntezowane są składniki osłonki wirusowej, czyli kapsydu, a wszystko razem potem jest składane i taki wirus znajduje się wewnątrz cytoplazmy. Oczywiście po drodze do tego wykorzystuje aparat biosyntetyczny komórki, czyli na przykład rybosomy, na których dochodzi do przepisywania materiału genetycznego do białek i potem składane są wirusy. W pewnym momencie wirionów potomnych jest tak dużo, że dochodzi do rozerwania komórki, która została zaatakowana i uwolnienia wirionów potomnych do środowiska. A te atakują kolejne komórki i cykl się zamyka. W przypadku wirusów RNA ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ale co do zasady pozostaje taka sama. Atakowana komórka udostępnia swój aparat biosyntetyczny do tego, żeby wirus mógł się replikować. Sama najczęściej ginie. Mówię najczęściej, bo są takie przypadki, w których wirusy nie zabijają od razu komórki, a tylko integrują się z jej genomem, ale to jest zupełnie inna historia. Więc po takim ataku najczęściej komórka ginie, uwalniając potomne wiriony i w ten sposób zakażenie może się dalej szerzyć. Gdzie występują wirusy? Właściwie można powiedzieć, że występują wszędzie, łącznie z tym, że my jesteśmy dla nich świetnym siedliskiem i w naszym ciele jest mnóstwo wirusów. Gdyby policzyć DNA nasze i DNA wirusów, to okazałoby się, że DNA wirusowego w naszym ciele jest o kilka rzędów wielkości więcej niż naszego własnego. Wirusy występują absolutnie wszędzie. Wśród całego ekosystemu Ziemi praktycznie nie ma takiej niszy ekologicznej, gdzie wirusy by nie występowały. Swoją drogą, jak duże są wirusy? No to niezwykle małe cząsteczki. Najmniejsze wirusy to około 20 nanometrów, największe to około 300 nanometrów. 20 nanometrów to praktycznie jest proces technologiczny, który wykorzystujemy w produkcji mikroprocesorów i tak naprawdę to jest grubość kilkudziesięciu warstw atomów, więc zdajemy sobie sprawę w tym momencie, o jak małych cząsteczkach mówimy. Oczywiście to skrajne przypadki, ale tak jak powiedziałem, przedział wielkości wirusów zawiera się między 20 a właśnie 300 nanometrów. Dla porównania, komórka bakterii to jest od 1000 do 5000 nanometrów. Ale i tutaj wirusy potrafią spłatać figle. W 1992 roku odkryto w miejscowości Bradford w Anglii, w chłodni, w takiej chłodni kominowej, odkryto, wydawało się wtedy, że bakterie. Były to struktury, które przypominały właśnie bakterie, miały około 1500 nanometrów wielkości. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że to wcale nie bakterie, a właśnie ogromne, gigantyczne wirusy. Te wirusy były tak duże, że pomylono je właśnie w pierwszej chwili z bakteriami. Natomiast ciekawostką jest to, że ich genom w 90% jest różny od jakiegokolwiek genomu jakiegokolwiek innego organizmu na Ziemi. Dlatego czasami przez naukowców były nazywane wirusami z innej planety. Oczywiście nie są z innej planety, to po prostu taka ich odmienność biologiczna, ale jak najbardziej są organizmami, które ewoluowały na naszej planecie. Natomiast ciekawe jest również to, że
ilości genów, które one zawierają, jest zdecydowanie większa niż u jakiegokolwiek innego wirusa, w tym zawierają również geny, które mogą umożliwiać im częściowy metabolizm. I to właśnie jest jedna z przyczyn, dla których w dalszym ciągu pochodzenie wirusów nie jest jednoznacznie określone, bo mamy wirusy, które są w całości uzależnione od metabolizmu komórki, a tu nagle okazuje się, że istnieją również takie, które mają geny, które potencjalnie mogłyby uczestniczyć w jakichś procesach metabolicznych. No ale w wypadku nawet tego wirusa jest on w całości uzależniony od atakowanej komórki. Na całe szczęście dla nas tą atakowaną komórką najczęściej są pierwotniaki, a jednym z najbardziej znanych wirusów olbrzymich czy gigantycznych jest Pandora wirus, który atakuje właśnie ameby. Ale to taka ciekawostka. No i oczywiście warto tutaj powiedzieć, że nie są one groźne dla ludzi i nie znaleziono ani jednego gatunku, który byłby zdolny do zakażenia człowieka. No dobrze, a jak dużo jest wirusów? Jeśli pytamy o gatunki, to według oficjalnej statystyki mamy około 15 000 skatalogowanych gatunków wirusów. Jest taka specjalna organizacja, która nazywa się Międzynarodowym Komitetem Taksonomii Wirusów i ona kataloguje wszystkie nowo odkryte gatunki wirusów. Tak jak powiedziałem, jak do tej pory jest ich około 15 000, ale wydaje się, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego, że my jesteśmy bardzo antropocentryczni. Przede wszystkim badamy wszystko to, co może nam zagrozić i co jest w naszym bezpośrednim otoczeniu. Zatem bardzo dobrze poznaliśmy wiele wirusów, które bytują w naszym organizmie oraz w organizmach zwierząt i roślin, które są wokół nas. Ale według szacunków w samych tylko organizmach ssaków może występować 320 000 gatunków wirusów. Podczas badań oceanicznych znaleziono w wodach oceanicznych około 200 000 śladów różnych gatunków wirusów. Jeśli dobrze oszacujemy tą ilość, to okaże się, że ilość gatunków wirusów możemy liczyć w milionach, a nawet w dziesiątkach milionów gatunków. Czemu zatem nie mamy ich jasno skatalogowanych? No przede wszystkim dlatego, że ta ilość jest ogromna, a żeby rozpoznać konkretny gatunek, należy daną cząsteczkę wirusa wyekstrahować, a następnie namnożyć na odpowiednim podłożu. Czasami my nie zdajemy sobie sprawy z tego, na jakich podłożach i jakich komórek należy używać do tego, aby ten wirus mógł być namnożony. Dlatego zajdzie pewnie jeszcze dużo czasu, zanim skatalogujemy wszystkie wirusy na Ziemi. Niewątpliwie pracy jest tu na całe dziesiątki lat. Ale nas na pewno interesuje najbardziej, jakie wirusy wchodzą w skład naszego organizmu. No więc po pierwsze, są to bakteriofagi. To jest prawie 90% wszystkich wirusów, które są obecne w naszym organizmie, to właśnie bakteriofagi. I one kompletnie nie są zainteresowane nami, one są zainteresowane bakteriami, które żyją w naszym organizmie i to one są celem dla tych wirusów, a przy okazji stabilizują florę bakteryjną, uniemożliwiając jej nadmierne namnażanie się, czyli dla nas one są niezwykle pożyteczne, ponieważ regulują cały ekosystem bakteryjny naszego organizmu. Kolejną grupą wirusów, która występuje w naszym organizmie, to tak zwane endogenne retrowirusy. I to jedna z najciekawszych historii, jaką można opowiedzieć, mówiąc o wirusach. Są to wirusy, które zakaziły nas miliony lat temu, przetrwały w naszych komórkach i stanowią część naszego materiału genetycznego. Za chwileczkę do tego jeszcze wrócę. Mamy jeszcze tak zwane wirusy pasażerskie, które znajdują się w naszym organizmie, ale nie atakują naszych komórek, a my jesteśmy jedynie dla nich czymś w rodzaju podwózki dla innych gatunków zwierząt czy innych gatunków roślin. I wreszcie ostatnia, najmniejsza populacja, która żyje w naszym organizmie, to wirusy chorobotwórcze. Pamiętacie, jak mówiłem, ile wirusów może potencjalnie występować na świecie? Otóż mówiliśmy o dziesiątkach milionów, prawda? A wirusów chorobotwórczych znamy 225. 225, tylko. Tyle gatunków jest chorobotwórczych dla człowieka spośród tych dziesiątków milionów, o których mówiłem wcześniej. No ale wróćmy do tych endogennych retrowirusów, bo to bardzo ciekawa historia. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, jak to się stało, że wirusy, które zakaziły nas wiele milionów lat temu,
do dziś są w naszych komórkach i co ciekawe, ich DNA jest aktywne w trakcie naszego życia. A co więcej, bez tego wirusowego DNA nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Żeby mogło dojść do takiego zakażenia, zakażeniu musiały ulec komórki rozrodcze. I jeśli dana komórka rozrodcza została zakażona takim wirusem i jeśli doszło do jej zapłodnienia, to oczywiście, że każda potomna komórka w ten sposób powstałego organizmu będzie zawierała DNA tego wirusa. Jeśli dane DNA danego wirusa nie było szkodliwe, to oczywiście, że organizm mógł się rozwijać i rodziło się zdrowe dziecko. Ale w ten sposób wirusy dotarły i zintegrowały się z naszym DNA na stałe. Co zatem to DNA robi? Najbardziej fascynującym przykładem roli endogennych retrowirusów jest syncytyna pierwsza. Jest to białko, które jest kodowane właśnie przez DNA wirusowe, a które umożliwia powstanie łożyska. Jednym ze składników łożyska jest syncytiotrofoblast. Jest to zespólnia komórek, czyli syncytium, które stanowi swego rodzaju błonę półprzepuszczalną pomiędzy krwią matki a krwią płodu. Bez niego praktycznie łożysko nie mogłoby istnieć, a my nie moglibyśmy się rozmnażać. Zatem dzięki temu wynalazkowi bądź co bądź wirusowemu nasz gatunek może funkcjonować tak, jak to się dzieje obecnie, niezależnie od tego, co o tym myślimy. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie ludzi, ponieważ zakażenie wirusem, tym wirusem, który odpowiedzialny jest za syntezę syncytyny pierwszej, doszło zapewne jeszcze przed powstaniem w ogóle gatunku ludzkiego, prawdopodobnie w czasach, kiedy byliśmy jeszcze bardzo małymi ssakami biegającymi gdzieś między nogami dinozaurów. Ale co jeszcze robią endogenne retrowirusy? Otóż część z nich może nas chronić przed zakażeniem innymi wirusami. Dlaczego? Dlatego, że DNA tych endogennych retrowirusów między innymi produkuje białka, które są w stanie blokować możliwość wnikania innych wirusów do naszych komórek. Jeszcze inne badania dokumentują fakt, że jedno z białek, które występuje na synapsach w naszym układzie nerwowym, a więc synapsach, czyli połączeniach między neuronami, występuje białko, które ma taki skrót ARC. I to białko w swojej strukturze bardzo mocno przypomina strukturę kapsydu wirusowego. Najprawdopodobniej zatem pochodzi również od endogennego retrowirusa. Niestety posiadanie w naszym kodzie genetycznym DNA wirusowego wiąże się też z przykrymi konsekwencjami. Otóż niektóre białka syntezowane na podstawie tego DNA mogą prowadzić do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych, do przyspieszonego rozwoju niektórych nowotworów, a także do występowania zaburzeń w obrębie centralnego układu nerwowego prowadzących do powstania różnych chorób psychicznych, w tym schizofrenii. Nie ma róży bez kolców, ale jak widzicie, są jasne strony posiadania DNA wirusowego w naszym organizmie, są też niestety ciemne strony. Ale jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tylko nieliczne wirusy są w stanie nam zaszkodzić? Otóż najważniejsze w infekcji wirusowej jest to, żeby wirus mógł wniknąć do naszej komórki. A nie dzieje się to od tak, tylko żeby wirus mógł wniknąć, przejść przez błonę komórkową, dostać się do wnętrza komórki, musi znaleźć odpowiednie drzwi. Te drzwi to najczęściej jakiś rodzaj białka. W dodatku ten rodzaj białka musi być w jakiś sposób kompatybilny z białkami powierzchniowymi na powierzchni bądź to kapsydu wirusowego, bądź otoczki wirusowej zawierającej w swej strukturze również białka. Jeśli takiej kompatybilności nie będzie, wirus zwyczajnie odbije się jak od ściany od naszej komórki. I tylko niewielka ilość tych wirusów posiada białka, które są w jakiś sposób komplementarne z białkami naszych organizmów i tylko wtedy mogą przejść przez te drzwi i dostać się do wnętrza naszych komórek. To jest jedna z przyczyn, dla których po prostu nie są w stanie nas w żaden sposób zakazić, bo nie są w stanie do nas wniknąć. Należy oczywiście pamiętać o wielkich epidemiach. Trudno nie wspomnieć tutaj o epidemii grypy hiszpanki, o epidemii ospy prawdziwej, o ostatniej chociażby epidemii COVID-19, czy o takich
epidemiach, jak na przykład wirus Ebola, czyli wirus gorączki krwotocznej. Pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że niektóre z wirusów wywołują pandemie, czyli epidemie obejmujące cały świat, a niektóre występują tylko w niewielkich, lokalnych, endemicznych warunkach. Kluczem do zrozumienia tego jest sposób, w jaki wirus zachowuje się po dostaniu się do naszych komórek, czyli po zakażeniu. Jeśli wirus bardzo szybko replikuje, bardzo szybko daje również objawy. Im łatwiej wywołuje te objawy i im szybciej one występują, tym szybciej my jesteśmy w stanie takich chorych odizolować. Co więcej, jeśli wirus jest bardzo agresywny, powoduje bardzo szybko śmierć swojego nosiciela, a przez to uniemożliwia samemu sobie rozprzestrzenianie się. Co innego w przypadku wirusów, które po wniknięciu do naszych komórek wywołują przejściowy stan zapalny, a potem usypiają i rozwijają się bardzo, bardzo powoli. Oczywiście słowo usypiają to taki kolokwializm. One w dalszym ciągu się namnażają, ale nie robią tego gwałtownie, nie szkodzą na taką skalę organizmowi, jak wcześniej wspomniane wirusy, chociażby wirus Ebola, tylko rozwijają się bardzo powoli. Do takich wirusów należy na przykład wirus HIV, który po dostaniu się do naszego organizmu wywołuje przejściowe objawy, takie trochę przypominające grypę, a potem na wiele, wiele lat pozostają w całkowitym uśpieniu, namnażając się bardzo, bardzo powoli. I dopiero po wielu latach rozwijają się w takim stopniu, że uszkadzają nasz układ odpornościowy, wywołując kliniczne objawy, które my nazywamy chorobą AIDS. Ale w tym czasie, przez te wiele lat, dana osoba, która może nawet nie wiedzieć, że została zakażona, może ten wirus przenieść na ogromne odległości. Nieco inną strategię przyjął wirus grypy. Tu objawy występują stosunkowo wcześnie, ale śmiertelność wywołana przez tego wirusa to tylko 0,1% przypadków. Zatem pomimo tego, że jest bardzo zakaźny i bardzo szybko powoduje objawy, ale nie doprowadza praktycznie do śmierci swojego żywiciela. Dzięki temu jest w stanie się bardzo szybko rozprzestrzeniać na bardzo duże odległości. Każda z epidemii czegoś nas nauczyła. Nauczyliśmy się leczyć choroby wirusowe, nauczyliśmy się odpowiednich metod izolacji i zapobiegania zakażeniom. Stworzyliśmy szczepionki przeciwwirusowe, a także leki przeciwwirusowe. Z każdej z tych epidemii wynieśliśmy coś, co przyczyniło się do rozwoju medycyny i przyczyniło się do zrozumienia biologii wirusów. A tak przy okazji, czy wiecie, że na świecie istnieją wirusy zombie? No muszę zmartwić entuzjastów filmów o zombie. Nie są to wirusy, które zamieniają ludzi w krwiożercze bestie, a są to wirusy, które przetrwały w wiecznej zmarzlinie kilkadziesiąt tysięcy lat i po odmrożeniu z tej wiecznej zmarzliny wciąż były zdolne do atakowania komórek, zakażania ich i niszczenia tych atakowanych komórek. Na szczęście dotyczy to głównie jednokomórkowców, a nie ludzi i póki co nie znaleziono żadnego wirusa, który przetrwałby kilkadziesiąt tysięcy lat i mógł zakazić człowieka. Wszystkie odkryte do tej pory wirusy atakowały głównie ameby. Tym niemniej jest to dość ważki problem, ponieważ naruszając klimat naszej planety doprowadzamy do niszczenia strefy wiecznej zmarzliny i uwalniane są z niej różne mikroorganizmy, które mogły przetrwać w tej wiecznej zmarzlinie kilkadziesiąt tysięcy lat, a nawet dłużej. Większość z nich najprawdopodobniej nigdy nie będzie w stanie zakazić człowieka, ale większość z nich nie oznacza, że wszystkie. Tego nie wiemy. A dodatkowo eksploatując złoża, które są położone na terenach wiecznej zmarzliny, złoża, mam tu na myśli ropy naftowej, gazu, czy też metali ziem rzadkich, przyspieszamy proces niszczenia tego ekosystemu i być może zdarzyć się tak, że dojdzie do uwolnienia jakiegoś patogenu, może to być wirus, który może wywołać epidemię albo nawet pandemię. To oczywiście jest bardzo skrajny scenariusz i najprawdopodobniej on się nie zrealizuje, ale musimy brać to pod uwagę, prowadząc tego typu działalność. Powiedzieliśmy też, że wirusy są głównie pasożytami, obligatoryjnymi pasożytami, czyli takimi, które nie mogą istnieć bez komórki żywiciela. Ale istnieją też wirusy, które atakują wirusy i nazywamy je wtedy wirofagami. Otóż są to wirusy, które bytują na wspomnianych wcześniej przeze mnie wirusach olbrzymich. To bardzo sprytne
małe cząstki DNA czy RNA opakowane w odpowiedni kapsyd, które wnikają do komórki zakażonej komórki wtedy już, razem z wirusem gigantycznym, na przykład z Pandora wirusem. I co się wtedy dzieje? Otóż wirus gigantyczny przestawia cały aparat biosyntetyczny komórki na to, żeby móc produkować własny materiał genetyczny i własne cząstki białkowe. Ale zanim zacznie produkować swoje cząstki, kontrolę przejmuje szybko wirofag, który neutralizuje materiał genetyczny wirusa gigantycznego i zaczyna na wytworzonym przez niego, właściwie przestawionym przez niego aparacie biosyntetycznym komórki szybko syntetyzować materiał genetyczny własny i własne białka. To wydaje się taką ciekawostką, ale tak naprawdę wirofagi odgrywają niezwykle istotną rolę w kontroli populacji innych wirusów. To jak w świecie dużych zwierząt. Muszą istnieć drapieżniki i muszą istnieć roślinożercy. Tak samo w tym wypadku jedna populacja reguluje drugą i dzięki temu ekosystem pozostaje niezachwiany. Tak swoją drogą, jeśli jeden wirus atakuje drugi wirus, a my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy one są żywe, czy martwe, to budzi pewne pytanie o definicję życia. Myślę, że to temat na kolejny odcinek. No dobrze, ale zobaczmy, co takiego wirusy mogą zdziałać w medycynie. I tutaj nie mam wcale na myśli wirusów zakaźnych, a tych wirusów, które możemy wykorzystać w leczeniu. Dzięki wirusom jesteśmy w stanie modyfikować genetycznie komórki naszego układu odpornościowego. Tutaj pewnie wysunie się gdzieś karta z odnośnikiem do odcinka o limfocytach CAR-T, który ukazał się na tym kanale. Ale to tylko jedno z zastosowań. Dzięki tym wirusom, specjalnie spreparowanym wirusom, możemy dostarczać materiał genetyczny do różnych komórek naszego ciała, modyfikując je genetycznie i usuwając wiele różnych chorób genetycznych. Tego typu próby kliniczne odbywają się na całym świecie i przynoszą coraz więcej korzystnych rezultatów. Dzięki temu możemy traktować wirusy jako specjalnych posłanników, kurierów, którzy są w stanie rozpoznać konkretny rodzaj komórki i dostarczyć do niego ten fragment DNA, który chcielibyśmy naprawić. Zatem wirusy możemy wykorzystywać zarówno w walce z nowotworami, z chorobami autoimmunizacyjnymi, takimi chociażby jak cukrzyca typu 1, i takie badania też są prowadzone również u nas w kraju. Możemy zmieniać nasze DNA, chociażby w takich chorobach jak anemia sierpowato-krwinkowa, dostarczając odpowiedniego DNA naprawionego do komórek macierzystych naszego szpiku kostnego. Ilość zastosowań wirusów oraz tego, jak one funkcjonują, poznania ich biologii i aplikowania tych informacji do medycyny pozwala nam na produkcję i wytwarzanie sposobów terapii, o jakich do tej pory nigdy nam się nie śniło. No i teraz powiedzcie mi, czy wirusy są dobre, czy są złe? No oczywiście odpowiedzi jednoznacznej nie ma. Część z nich to wirusy niezwykle groźne, chociażby takie jak wirus HIV. Ale i nawet tutaj kryje się pewien paradoks, bo we wspomnianej wcześniej przeze mnie technologii wytwarzania limfocytów CAR-T wykorzystujemy właśnie lentiwirusy, czyli wirusy HIV. Dzięki nim możemy podać odpowiednio zmienione geny do naszego DNA, a właściwie do DNA komórek układu odpornościowego i dzięki temu te komórki stają się aktywne wobec komórek nowotworowych. Rzeczywiście odpowiedź na pytanie, czy wirusy to tylko nasi wrogowie, czy tylko nasi sprzymierzeńcy, jest absolutnie niemożliwa. Wiadomo, że te wirusy, które są chorobotwórcze, które nas zabijają, są niewątpliwie złe, ale pamiętajmy o tym, że stanowią one tylko bardzo niewielki odsetek wszystkich wirusów, które istnieją na naszej planecie. Tak jak powiedziałem, jest ich kilkadziesiąt milionów, a tylko 225 gatunków jest dla nas chorobotwórczych. Ja myślę, że ten temat będziemy zgłębiać jeszcze w niejednym odcinku, ponieważ temat wirusów jest niewyczerpalną kopalnią informacji, ale na dzisiaj to wszystko. Jeśli takie treści Was interesują, bardzo proszę o subskrypcje, lajki i komentarze. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.